Witajcie w pierwszym odcinku Planet Zoo na kanale Planet Creator i w tej serii, moi drodzy, zagramy sobie w trybie franczyzy i spróbujemy zbudować zoo, które będzie intratne, które będzie ciekawe i które będzie przynosiło no naprawdę sporo radości z budowania tutaj tego ogrodu zoologicznego. Zaczynamy, słuchajcie, ja bym chciał zagrać sobie na biomie pustynnym w Afryce, a nasze zoo, słuchajcie, nazwiemy Africana. Africana, niech będzie. To jest pierwszy odcinek z zoo Africana i zobaczymy, co przyniesie los i czy nie splajtujemy. Znajdujemy się w naszym ogrodzie zoologicznym, oczywiście nic tutaj jeszcze nie mamy, ale to się zapewne zmieni. Pierwszą i zasadniczą kwestią, jaką chcę zrobić, to jest, słuchajcie, sprawdzić prąd i wyznaczyć sobie tutaj strefę trawą, tak żeby wiedzieć, gdzie ten prąd mamy. To będzie bardzo, bardzo pomocne później, ponieważ będę wiedział, gdzie mogę budować rzeczy związane z zasilaniem, typu tablice informacyjne dla naszych gości. Proszę bardzo. Mamy to. I teraz widzę, gdzie mogę budować. Dobra, to w takim wypadku ścieżka. To fajny nawet styl ścieżki, więc taki niech zostanie, poznajdźmy go sobie. Jest ścieżka. Jaka to jest ścieżka? Rustykalna. Dobrze, może być na 8 metrów szerokości, tak bardzo bym chciał. To jest podwójne 4, czyli szerokość ściany. No i dobrze. I teraz co? O, tu jakie fajne jest oczko wodne. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda, podoba mi się. Można byłoby coś podobnego zastosować tutaj gdzieś na środku, z tym, że chciałbym to jakoś tak sprytnie wyrównać. Mamy 3, to będzie raz, 2, powiedzmy 3, no może nie w ten sposób, będzie raz, 2, 3, jakoś może tak, o, chyba tak się uda. Dobra, tutaj bym też wyznaczył mniej więcej środek. I to samo tutaj. Dobra, w porządku. To mamy, czyli tak, to mogę skasować i teraz spróbujmy zrobić to w miarę symetrycznie. Co niekoniecznie musi nam się udać. Ale idzie dobrze. I czy tak będzie do końca? Zaraz się przekonamy. No, powiedzmy, tutaj jest błąd. Tutaj jest błąd, ale zaraz to naprawimy. Spróbujmy jeszcze raz. No, jakoś nie chce z nami współpracować, ale spokojnie. No dobra, niech już tak zostanie. Mogłoby być lepiej, ale jest tak jak jest. Dobrze. Tutaj bym chciał odnogę jak najbardziej. Tutaj też bym chciał odnogę. I oczywiście główną arterię puścimy jakoś tak. Dobra, i to mamy. Teraz rzecz jest następująca. Potrzebowalibyśmy, moi drodzy, wygospodarować sobie miejsce na różne takie domki związane z personelem. Tutaj je mamy. Oczywiście ja nie chciałbym projektów, o. I teraz tak, co my potrzebujemy? Ja tu już mam opracowane w sumie rzeczy, których potrzebujemy, natomiast spróbuję to odsunąć tak, żeby nam za bardzo nie przeszkadzało. Znaczy nie tyle nam, co naszym gościom. Ze względu na fakt, że wszelkiego rodzaju takie budynki, one dosyć mocno przeszkadzają gościom, więc spróbujmy to zrobić jakoś tak sprytnie, co by nasi goście się nie wkurzali. Dobra. Chciałbym to zrobić w osobnych grupach, więc tutaj jeszcze mamy taki budynek. Dobrze. Z mniejszych to jeszcze będzie taki, o. Z mniejszych to jeszcze mamy taki. I teraz chciałbym postawić pomieszczenie socjalne, ale duże. Dlaczego duże?
nasi pracownicy potrzebują miejsca do odpoczynku i niestety w małym takim pomieszczeniu bardzo często brakuje miejsca, no i oni zaczynają się tam irytować i narzekać, takie rzeczy. Dobra, teraz tak, ścieżka. Ścieżki dla pracowników chcę robić węższe. Chcę robić je na 4 metry. W związku z tym zróbmy sobie taką. Nie chcę tutaj teraz blokady kątowej, ponieważ chcę jakoś tak ładniej poprowadzić tę ścieżkę. No załóżmy, że będzie prowadziła tutaj. Można było to zrobić lepiej, ale już niech zostanie. I teraz mniej więcej tu. Będziemy potrzebowali jeszcze trochę tej ścieżki, ale jak na razie może zostać. Dołączmy sobie budynki, które już tutaj stoją. I teraz tak, mamy tych budynków 5, brakuje jeszcze 2, w związku z tym znajdźmy je sobie. Mamy tak, mamy dozorcę, mamy tutaj centrum badań, mamy centrum handlu zwierzętami, warsztat i pomieszczenie socjalne. Brakuje w takim razie jeszcze weterynarza. No i teraz tu się zaczynają schody. No to dobrze, weterynarza gdzieś tu umieścimy. Jak widzicie, staram się oddalać to od tej ścieżki, ona będzie później modyfikowana. Natomiast jeszcze potrzebujemy kwarantannę. Kwarantannę małą, nie będziemy jakoś tam zbytnio szaleć. No i dobra. Mamy 7 budynków, słuchajcie. Mamy 7 budynków, wszystkie są zasilane zgodnie z tym, co żeśmy tutaj wytyczyli. Po to właśnie wytyczyłem, żeby wiedzieć właśnie, gdzie jest prąd i tak ulokować budynki. Teraz tak. Wracamy do naszej ścieżki, wracamy do 8 metrów i ją sobie tu po prostu skręcimy. Wykręcimy ją tak, żeby, wiecie, oddalić się po prostu od tych budynków. Ponieważ nie ma większego sensu, żeby tutaj przylegać do nich. Teraz tak, co byśmy mogli sobie tutaj zorganizować? Wiele osób zaczyna od habitatu takiego małego, typu wiwarium i hodują ślimaki. Ślimaki to są pieniądze, nie ma z tym najmniejszego problemu, zgadzam się jak najbardziej, natomiast nie wiem, czy ja chcę zaczynać od ślimaków. Myślę, że można byłoby zacząć od czegoś takiego, może niezbyt poważnego, ale też nie takiego, no nie, na pewno nie od pandy. Panda to jest bardzo ciężkie stworzenie do hodowli, w związku z tym na pierwszy ogień raczej nie. Ale zastanówmy się, poszukajmy. Likaon pstry, no to też ludzie zaczynają od tego, natomiast potrzebujemy również, no po pierwsze, coś takiego, co przyciągnie naszych tutaj gości, a po drugie to będzie zwierzątko, które nie potrzebuje zbytnio miejsca. Ja bym chciał kupować za kredyty. Jak widzicie, tutaj kredytów trochę mam i w sumie nie jestem przekonany, czy jest to dosyć sprawiedliwe, żeby korzystać właśnie z takiego trybu można było zacząć wezwanie. Ale spokojnie, co się odwlecze, to nie uciecze, jak to mówią. Tutaj mamy bongo, niestety mimo tych statystyk w miarę takich dobrych, średnich, ale no bardziej niż średnich, to ten gen długowieczności mnie odstrasza. Natomiast tutaj mamy samca 9-latka, no i jest to samo. To już wolałbym kupić tego za 100. Tak naprawdę, chociaż... No właśnie, na co postawić? Tutaj zobaczmy te samice. No samice na pewno biorę. Aha, no to nie ma wyjścia. To w takim razie... Wiecie co, wezmę tego samca. Już, pal licho, dobra, niech będzie. Dobrze, mamy parkę bongo, więc jest dobrze. Możemy sobie zawsze podejrzeć tutaj w Zopedii, jak wygląda sytuacja z bongo. I teraz zobaczmy, ile on potrzebuje miejsca. 240 m2, nie potrzebuje wody, nie potrzebuje miejsca do wspinania. I temperatury, w jakich może żyć, to przedział między 8 a 40 stopni Celsjusza. To jest bardzo istotne, więc tutaj, no, miejmy nadzieję, że ta temperatura nie będzie zbyt wysoka dla niego.
Natomiast dane gatunkowe, maksymalnie 1 samiec i do 4 samic. Żyje do 18 lat, jak widać. Wiek dojrzałości płciowej w wieku 2 lat, więc fajnie. Wiek zakończenia kopulacji, no to jak już ma być bezpłodny, jak już nie będzie mógł się tam, wiecie, rozmnażać, to w przypadku śmierci dopiero. Czyli do końca życia może się rozmnażać. Bardzo fajnie. Długość ciąży inkubacji 9 miesięcy, więc stosunkowo krótko i okres międzyurodzeniowy aż 2 lata, więc no cóż. No ale dobrze, no mamy to. 240 m2. My zrobimy trochę większy ten wybieg ze względu na fakt, iż w momencie, kiedy te zwierzątka się rozmnażają, to one potrzebują więcej tego miejsca. W związku z tym myślę, że śmiało można tutaj cały ten rejon zająć bongosami, tak na wstępie. I teraz tak, wybierzmy sobie bariery. Wybierzmy sobie bariery i teraz tę barierę poprowadzę w dosyć taki specyficzny sposób, ze względu na fakt, że nie chcę, aby moi goście od samego początku widzieli nasze bongosy, to poprowadzę barierę tutaj w taki sposób i zrobię to no, w miarę tanim kosztem, czyli barierę drewnianą. Ona niestety nie jest jakby tak gładko skrętna, jak ja to nazywam. W związku z tym trzeba to poprowadzić w taki oto sposób. Mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzało ani wam, ani naszym gościom. Dobra, tutaj sobie to machniemy. Dobrze. I teraz tak. Tu myślę, że spokojnie można byłoby już skończyć. To bym przedłużył jedynie tutaj, o, i poprowadził wzdłuż tutaj tej krawędzi, którą mamy. Od razu roślinki będziemy mieli. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Opłacalnie. Opłacalnie wyszło i teraz wracamy już tutaj. Ciach, jest, mamy wybieg. No i ciekawy jestem, ile ten wybieg sobie mierzy. Ale jeszcze, żeby było dobrze, czekajcie, tutaj mamy dozorcę, ok, to ja myślę, że można byłoby na spokojnie tutaj ścieżkę pracowniczą wypuścić, ale na 4, ścieżki pracownicze robimy na 4, żeby nie zabierać za dużo miejsca. Pracownicy nie potrzebują jakichś takich bardzo długaśnych ścieżek. No i teraz wracamy do barier i postawmy sobie, a może taką drewnianą. Tak, żeby była namiastka sprawiedliwości, chociaż trochę. Wiecie co, czekajcie. No, można tutaj postawić. Czemu by nie? Można tutaj postawić, proszę bardzo. Ciach, mamy barierę i teraz zobaczmy orientacyjnie ile ten wybieg sobie liczy. 1136 m2, bardzo fajnie. Dlaczego bardzo fajnie? Dlaczego ja się cieszę, że jest taki wielki teren? Otóż dlatego, moi drodzy, że do tego dojdą jeszcze różnego rodzaju rzeczy związane z zamieszkaniem naszych bongosów, co będzie zajmowało to miejsce. No i teraz te bongosy mogą nie być szczęśliwe. Czego nam brakuje? Brakuje nam, słuchajcie, pracowników. W związku z tym zajmijmy się tym. Wejdźmy sobie tutaj w tę zakładkę, wejdźmy w personel. I ja bym chciał na wstępie zatrudnić 2 opiekunów. Jest to tutaj troszeczkę źle przetłumaczone moim zdaniem. Źle stworzone generalnie, ponieważ opiekun zazwyczaj kojarzy się tutaj z opieką nad zwierzętami, natomiast dozorca bardziej ze sprzątaniem. Tu jest na odwrót. Czyli dozorca opiekuje się zwierzętami i o tym trzeba pamiętać, żeby się nie pomylić. Gdzieś w miejsce, gdzie się tylko sprząta, żeby nie zatrudnić dozorcy. I odwrotnie, w miejsce opieki, żeby nie zatrudnić sprzątacza. Dobra, strażników mamy, sprzedawców nie potrzebuję jak na razie, ponieważ nie mamy lokali usługowych, ale weterynarzy jak najbardziej tak, i to 2 bardzo bym chciał tutaj mieć. I teraz tak, strefy robocze. Strefy robocze to jest bardzo ważna kwestia, bardzo ważny aspekt, ze względu na fakt, że strefa robocza jest to strefa pracy danego pracownika, którego później przydzielamy. I on wie, że ma korzystać z budynków w tej strefie i po tej strefie ma się poruszać, obsługiwać dane wybiegi, więc
doradzam, żeby wyznaczać sobie je. Strefa wejścia. Ja lubię sobie nazywać tę początkową strefę w taki oto sposób, wtedy od razu wiem, gdzie mam się kierować. Co i wam sugeruję, żebyście nazywali najprościej jak tylko można. Natomiast teraz wracamy do personelu i każdego tutaj tego chłopka roztropka przypiszemy do strefy wejścia, żeby nie szwendali mi się później po całym parku, tylko byli w tej strefie i tutaj zajmowali się wszystkimi potrzebnymi aspektami. Podniesiemy im od razu pensję, ponieważ widzę, że są na wstępie niezadowoleni, co zazwyczaj jest dla mnie dziwne, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że nasz sezon może nie jest prestiżowy za bardzo. No ale nie popadajmy w skrajności, tak? Bez przesady. Od razu Krakowa nie zbudowano. Dobrze, tutaj mamy sprawę załatwioną. No i teraz tak. Strefy są wyznaczone, wówczas tutaj ci pracownicy zaczną się lokować, puśćmy sobie ten czas, a my wpuśćmy nasze bongosy. I teraz wejdźmy do mojego magazynu, który, tak, no właśnie tak przypuszczałem, jest zapchany, ale są tutaj bongosy, proszę bardzo, przenieś. No ale przenieś. No to jest niestety bolączka trybu franczyzowego, nie wiedzieć czemu on się zacina. W trybie wyzwania jakoś takie rzeczy się nie dzieją. No i tutaj przenieś jeszcze jednego. Halo panie, bongosie. Tak jest. Dobra. Tutaj zapewne za chwilę... O tak, już biegną, słuchajcie, z bongo. No tam drugi widzę, że karton niesie. Skrzynię, przepraszam. Dobrze, poczekamy jeszcze na tego drugiego bongo i za chwilę sobie znowu zapauzujemy czas, ponieważ będziemy musieli sprawdzić, co tak na dobrą sprawę ten bongo potrzebuje. No są dwa bongosy, one na razie tak jeszcze sobie zastanawiają się co i jak. No dobra, to teraz tak, wybieg. Wyfiltrujemy sobie tutaj po gatunek, mamy bongo. Nie chcę oczywiście projektów, tylko takie oto rzeczy. I teraz tak, gdzie ja będę chciał gości mieć? Będę chciał gości mieć zapewne tutaj na tej linii, w związku z tym oczywiście chcę po pierwsze jedzenie, duże koryto na karmę. Dlaczego duże, mimo że dwa bongosy? Ja chcę je mieć i na jakiś czas o nich zapomnieć. W związku z tym one się będą tam rozmnażały, jeden będzie tam z drugim bim bam bom uskuteczniał, rozumiecie? No i niestety, ale będą potrzebowali dużo tego jedzenia. Kolejna rzecz, jaka jest mi potrzebna, no to schronienie, tak, zaraz się tym zajmiemy, natomiast tutaj różnego rodzaju atrakcje, kula śniegowa w Afryce, no dobrze, niech będzie. Jakaś piłka, nie ma problemu. Co my tutaj jeszcze mamy? Karmik bębnowy, niech sobie tutaj będzie. Taka zabaweczka gdzieś tu. To jest co? Piłka do łapania. To nie była ta? Nie. Dobrze, to jest inna. Drapak, jak najbardziej tak. To gdzieś tutaj mogę machnąć. Znacznik zapachu ziół. Znacznik zapachu ziół to gdzieś tutaj sobie ogarniemy. Wiszący... Co to jest? A, wiszący paśnik, ja przeczytałem wiszący palnik. Dobra, to możemy tutaj ogarnąć. I zielona ściana, proszę bardzo, ciach. Mają mnóstwo rzeczy, mnóstwo atrakcji. Mam nadzieję, że będą zadowolone nasze bongoski. Natomiast to nie jest wszystko, ponieważ tutaj widzimy, że no jest dosyć duży problem. I ten problem dotyczy niestety kilku jeszcze aspektów, a mianowicie brakuje trawy krótkiej. Piachu widzę, że mają w opór, więc to trzeba będzie zmienić. Tutaj niestety, ale trzeba będzie ingerować. Zazwyczaj mam za dużo trawy, teraz mam jej zdecydowanie za mało. Długiej trawy nie potrzebują, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Więc tutaj sobie ogarniemy ten teren tak, żeby było w miarę sympatycznie. Jak my to zrobimy, no zobaczymy, ponieważ widzę, że jeszcze gleby potrzebują. Może sobie troszeczkę ten pędzel zwiększę, będzie szybciej. Tu, gdzie rosną drzewa, to jak najbardziej trawa na propsie, natomiast na pewno glebę, weźmy sobie glebę, to jest gleba ciężka, to jest gleba lekka, może tak lekką glebą tutaj machniemy, ponieważ tu chcę zrobić im schronienie. Tu taki będzie odcinek
Ja specjalnie jeszcze nie ogarniam, słuchajcie, tutaj w tym płocie szyb, ze względu na fakt, że chcę właśnie im wyznaczyć tutaj schronienie w tym oto kącie, po to zostało to stworzone. Jak tam z tą glebą? Gleby jeszcze za mało. No dobra, to tutaj powiedzmy, że gleba będzie. Tutaj powiedzmy na wejściu też może być gleba, chociaż mógł zostać również i piasek. Aczkolwiek potrzebujemy gleby. No i dobra, tu byśmy to mieli w porządku. Teraz tak, wróćmy do trawy, bo jeszcze trawa jest potrzebna. Zlikwidujmy większość tego piachu, ponieważ jak widać one nie potrzebują go zbyt wiele. Więc tu możemy dać jakieś takie elementy zielone, jakieś krzaczki, coś takiego tutaj będzie ulokowane. Jak tam z tym piachem? No jeszcze trzeba to kasować. Ajajajajaj. Chciałbym zostawić jednak jakiś tam kawałek tego piachu. No dobra, trawa krótka. A teraz się okazuje, że za dużo jest tej trawy krótkiej. Ja to machałem i przesadziłem. Dobra, to co można? Skałami można, słuchajcie, pewnie, że tak, oczywiście. Weźmy sobie szorstką skałę. Tutaj może być szorstka skała. O, dobra, tylko żeby teraz w drugą stronę nie przesadzić. Myślę, że tutaj też śmiało można to umieścić. Weźmy sobie może gładką skałę, zmniejszmy pędzel na 2 i zmniejszmy troszeczkę czułość tego pędzla do 30 i maźnijmy o tak, żeby ona tutaj nam troszkę przeświecała, nie ma problemu, ale żeby nie wybijała się na pierwszy plan. Tu można byłoby też zastosować taki sam manewr. Proszę bardzo, ciach, jest. I teraz tu lecimy. No i jeszcze trzeba się pozbyć troszeczkę tej trawy. Co byśmy mogli tutaj zrobić? Bo za dużo skały to też niedobrze. Ale czego mamy mało? Gleby. Może tutaj tym razem ciężką glebę. O, ciężkiej gleby użyjemy tu, żeby kontrastowało to jakoś. Tylko może zwiększmy do 100%. O, będzie kontrastowało z zielenią, ale też będzie fajnie wbijało się, zobaczcie, z najciemniejszego odnośnie tych kolorów, z najciemniejszego przez trochę jaśniejsze aż do najjaśniejszego. Taki nam się stworzył a la gradient. No ale jeszcze musimy tutaj działać. Myślę, że śmiało można byłoby tutaj też trochę gleby dać przy tych skałach. Czemu by nie? Tutaj kura, ja naprawdę się zastanawiam, po co ja dałem tę kulę śnieżną w Afryce. Ale dobrze, no, mam nadzieję, że będzie to procentowało później. Gdzie jeszcze? No tutaj, no dobrze, no na glebie drzewa mogą rosnąć, nie ma problemu, chciałem mieć trochę terenów zielonych. No i widzicie. Tak to się właśnie kończy. Ale wyzwanie jest, słuchajcie, dlaczego ja wziąłem tę Afrykę? Ponieważ to jest wyzwanie, no tutaj, żeby zaaranżować teren, żeby był ładny, to niestety się trzeba będzie postarać. A nie tak, o. Tutaj bym, no, dobra, w końcu udało się. I niewiele co tej trawy zostało, ale trudno, to nic. Dobrze, środowisko. Teraz tak. Aha, opuncja to nie jest dobra roślina dla nich. Mącznica też nie. Dobrze, zobaczmy te opuncje tylko chwilę. Pani opuncjo. I pani mącznico. Ten daktylowiec może zostać. Dobra, schronienie. Teraz tak. Schronienie jakieś. Budownictwo, wejdźmy sobie w architekturę i zobaczmy, co my tu ciekawego możemy stworzyć. Tylko jakieś takie dekoracje, nie to. I tutaj elementy strukturalne. Wschodnioazjatyckie niemalowane drewno. Czy ja wiem? Może troszeczkę. A tutaj widzę, że cienko będzie. A tutaj? A tu krzywe dechy są. O, panie. To chyba heblowane było. Coś mi się tak wydaje. No dobra. Jednakowoż chciałbym coś prostego, ale... No może być. Dobra, czemu by nie? Teraz tak. Zróbmy to schronienie tak, żeby te bongosy tam miały kawałek tego schronienia. Ze względu na to, że one potem mogą narzekać niestety. I to trochę zajmie.
Doszedłem, słuchajcie, do wniosku, że jednak naszym bongosom na razie to dam takie schronienie z gotowców, a później się będę zastanawiał dalej, co z tym fantem zrobić. Raczej to nie zostanie. No ale zobaczymy, no to są początki. Doszedłem do takiego wniosku dlatego, że policzyłem sobie, ile może kosztować customowe, a ja jestem rozrzutny, więc niestety to się może później zemścić. Tym bardziej, że potrzebujemy trochę hajsu. Dobra. Trwałe schronienie one mają. Jak widzimy, po puszczeniu czasu są na tyle zadowolone, że jest dobrze. Teraz tak. Tu od razu chciałbym sobie, ze względu na fakt, że słuchajcie, ja mam tutaj badania porobione, to od razu karma klasy 3, żeby były te zwierzątka posilone. O, i goście nam wchodzą. Chwileczkę, szanowni goście. Wy to jeszcze tutaj się nie zbliżajcie, ponieważ to nie jest jeszcze koniec. Bariery, słuchajcie, i teraz rzecz jest następująca. Oczywiście chcemy tutaj naszym gościom umożliwić podglądanie zwierząt, w związku z tym dam im tutaj szyby. Mam nadzieję, że bongosy się nie będą zbytnio stresować. Jeżeli będą się stresować, to mam tutaj asa w rękawie w postaci lustra weneckiego, ale miejmy nadzieję, że nie. No i tu jeszcze... I tutaj jeszcze z tej strony, tak jak rozmawialiśmy o tym, mniej więcej dotąd. O, dotąd może być i lustra, szyby również tak, jak najbardziej. Dobrze, to mamy. Teraz o kolejnym bardzo ważnym aspektem, na który nasi goście zwracają uwagę, jeżeli sobie tutaj najedziemy, jest na samym dole, jak widzicie, ikonka edukacji. I ta edukacja jest bardzo istotna. Musimy na to zwracać uwagę. W związku z tym, no ja bym chciał, no oczywiście znowu skorzystam tutaj z gotowców, ponieważ tu jest bardzo fajne stanowisko edukacyjne, już gotowe, więc zaoszczędzimy trochę czasu, bo inaczej składałbym po prostu takie samo, tylko ręcznie. A po co? Lepiej sobie postawić to w ten sposób. To nie jest wszystko, bo to nie jedno ma być, tylko musi to być kilka, ale... Żeby było ciut inaczej, to tutaj powiesimy na płocie ten telewizor. Literką V możecie snapować. Jak widzicie, nie mam zaznaczonej teraz literki V i on jest jakby ten telewizor wtopiony w podłoże, a jak kliknę V, on się jakby ustawia do powierzchni. Więc sobie tutaj chcę go powiesić. Jest. No i dobra. I teraz tutaj klikamy na niego, wybieramy bongo, jak najbardziej tak, tutaj też bongo ma być i tu również bongo ma być. No dobra, to ten aspekt mamy załatwiony. Kolejny aspekt również związany z edukacją to jest głośnik. No i teraz ten głośnik możemy sobie umieścić gdzieś tak mniej więcej po środku tutaj. Tu byłby jeden. A tutaj gdzieś, można dać drugi. Mam nadzieję, że mi się uda. Dobra. I teraz z głośnikami, słuchajcie, sprawa jest taka. Mianowicie, klikamy sobie na głośnik, wybieramy sobie zwierzątko i tu mamy zakres, czyli promień działania. Musimy bardzo uważać, żeby jeden promień nie zachodził na drugi promień. Czyli tak jak tutaj mamy, to teraz wam na drugim pokażę, tylko też sobie wybiorę bongosa. I teraz weźmy promień, słuchajcie, i nie możemy dopuścić do takiej sytuacji. Także tego unikamy, natomiast żeby sobie po prostu goście mogli posłuchać o danym zwierzęciu, o danym gatunku, no to możemy w ten sposób to ogarniać. Dobrze, i na koniec, słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, a mianowicie skarbonki na darowizny. Ja to się śmieję, puszki na donaty. I dlaczego to jest taka ważna sprawa? Dlatego, że my, słuchajcie, na tym tak na dobrą sprawę zarabiamy, więc dużo puszek, nie martwcie się, że będzie ich za dużo, im więcej, tym lepiej. Oczywiście też nie stawiajcie co centymetr, bo to nie ma najmniejszego sensu, tylko tak z głową, słuchajcie, ale żeby tych puszek było wystarczająco, żeby goście mieli gdzie wrzucać. Niektórzy jeszcze stawiają puszki na początku ogrodu zoologicznego, ja tego nie robię, nie widzę najmniejszego sensu. No dobrze, w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, to będzie wszystko. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o subskrypcjach.
No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!